Witajcie moi drodzy. Niedawno w swoim pierwszym filmie na YouTube typu Q&A wspominałam Wam o tym, że zbliżają się moje urodziny i że w związku z tym planuję zorganizować wyjątkową imprezę. I tak też się stało. 9 kwietnia odbyło się moje przyjęcie urodzinowe, a w związku z tym, że było bardzo udane, przynajmniej takie jest moje zdanie, postanowiłam opowiedzieć Wam na jego temat coś więcej. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym materiale przydadzą się nie tylko osobom, które dopiero planują zorganizować swoje 30 urodziny, ale również wszystkim tym, które z jakiegoś powodu chciałyby uczcić swoje na przykład imieniny albo urodziny w wyjątkowy sposób. Z dzisiejszego filmu dowiecie się m.in. w jaki sposób ja zorganizowałam swoją imprezę urodzinową, jak długo trwały te przygotowania i ile mnie to wszystko kosztowało, a na samym końcu przedstawię Wam takich kilka rad, nabytych właśnie wskutek tego doświadczenia, które ufam, że przydadzą Wam się w przyszłości. Zacznę może od tego, że ja nie jestem osobą, która się specjalizuje w urządzaniu przyjęć. Owszem, zdarzyło mi się kilka razy zrobić domówkę, ale nie wspominam tego zbyt dobrze, dlatego że wiązało się to dla mnie raz, że z poświęceniem na to ogromnej ilości czasu, dwa, nerwów, ponieważ ja z natury jestem osobą bardzo nerwową, więc dla mnie każdorazowo domówka była wydarzeniem bardzo stresogennym, ponieważ ja, wiecie, nie organizowałam domówek na zasadzie studencko-hipsterskiej, czyli w myśl zasady, że wystarczy kupić butelkę alkoholu i chipsy i wszyscy będą się dobrze bawić. Nie, nie, nie. Ja, jak na perfekcjonistkę przystało, planowałam wszystko z dużym wyprzedzeniem, więc jeżeli sprzątałam, to sprzątałam kilka dni, polerowałam wszystkie sztućce, ustalałam menu, wszystko samodzielnie gotowałam, tak. Możecie mi nie wierzyć, ale tak właśnie było. I na samym końcu byłam bardzo zmęczona, zdenerwowana i cały wieczór zamiast spędzać w gronie znajomych, spędzałam w kuchni, dbając o to, żeby im było jak najlepiej. Także muszę powiedzieć, że nie wspominam tych swoich domówek zbyt dobrze, a w związku z tym, że do tej pory najczęściej było tak, że swoje urodziny obchodziłam w domu, ewentualnie wychodząc do restauracji na kolację, tym razem postanowiłam zrobić coś wyjątkowego. Od samego początku moje założenie było takie, żeby zorganizować przyjęcie w restauracji, a następnie jego drugą część w klubie. I też od razu założyłam sobie, i teraz nie pytajcie mnie dlaczego, po prostu tak sobie wymyśliłam, że moimi gośćmi będą wyłącznie kobiety. Do całego tego przedsięwzięcia podeszłam jak do realizacji projektu. Także po wymyśleniu koncepcji, czyli restauracja plus klub, rozpisałam sobie plan działania, a następnie w miarę upływu czasu wykreślałam z niego kolejne pozycje, które udało mi się zrealizować. Na początku musiałam ustalić termin imprezy. W związku z tym, że ja obchodzę urodziny 7 kwietnia i w tym roku 7 kwietnia przypadał na czwartek, od razu wiedziałam, że moje przyjęcie nie może się odbyć w czwartek, tylko założyłam, że powinno się odbyć na przykład 8 albo 9 kwietnia i ostatecznie wybrałam datę 9 kwietnia, czyli sobotę, z uwagi na to, że jest to weekend, czyli taka najbardziej odpowiednia pora do organizowania tego typu przyjęć. Następnie zajęłam się ustaleniem listy gości. Chciałam, żeby na moim przyjęciu pojawiły się zarówno osoby bardzo mi bliskie, z którymi mam stały, regularny kontakt, jak również takie, z którymi się jakiś czas nie widziałam, oraz osoby, które poznałam za pośrednictwem mediów społecznościowych i mojej blogowo-youtube'owej działalności. Spośród 30 osób, jakie brałam pod uwagę, ostatecznie wybrałam 15, włącznie ze mną, które postanowiłam zaprosić na swoje przyjęcie. Stworzenie listy osób, a raczej ich liczby, było dla mnie ważne nie tylko ze względu na rezerwację w restauracji, ale również hotel, ponieważ na tej mojej pierwszej liście 15 osób znajdowało się kilka takich, które nie mieszkają na co dzień w Warszawie i ja bardzo poważnie zastanawiałam się nad tym, żeby wynająć dla nich hotel. I co się okazało, słuchajcie, na początku marca, kiedy sobie z ciekawości sprawdzałam dostępność pokoi w hotelu Intercontinental, okazało się, że w interesującym mnie terminie żaden już nie jest wolny, w związku z czym nie mogłam dokonać rezerwacji i to mnie bardzo zdziwiło, ale też to też pokazało, że ja nie mam doświadczenia w organizowaniu przyjęć, że nie wzięłam pod uwagę tego, że największym problemem może się okazać rezerwacja hotelu i że być może właśnie od tego powinnam była zacząć, także na to Was uczulam.
Kolejnym punktem na mojej liście był wybór restauracji i dokonanie w niej rezerwacji. Wybierając restaurację, brałam pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo zależało mi na tym, żeby ta restauracja znajdowała się blisko centrum, tak żeby każdy miał do niej łatwy dojazd, zwłaszcza żeby nie było to problematyczne dla osób, które będą spoza Warszawy. Kolejną ważną dla mnie rzeczą był wystrój. Chciałam, żeby z jednej strony wnętrze było eleganckie i klimatyczne, ale też bez zadęcia. Absolutnie nie zależało mi na sztywnej atmosferze. Kolejną istotną dla mnie kwestią była znajomość danego miejsca, czyli musiała być to restauracja, w której ja byłam i którą przetestowałam, w której jedzenie mi smakowało i która się pod tym kątem sprawdziła. I wreszcie, ostatnia rzecz, która była dla mnie istotna, to obsługa. Z miejsca wykluczyłam wszystkie te restauracje, w których obsługa w jakiś sposób była niezadowalająca. I powiem Wam, że mimo tego, że ja znam mnóstwo restauracji w Warszawie, w końcu mieszkam tu już od ponad 10 lat i ciągle do jakichś restauracji chodzę i ciągle odkrywam nowe miejsca, miałam początkowo duży problem z wyborem tej najlepszej restauracji. Ostatecznie mój wybór padł na restaurację Lazy Dog przy ulicy Kruczej, którą odkryłam zupełnie przypadkowo, wracając któregoś dnia z zakupów. Ona mi się po prostu tak spodobała z zewnątrz, że postanowiłam wejść do środka i zjeść tam kolację. I wnętrze tej restauracji, jedzenie i obsługa tak bardzo przypadły mi do gustu, że od razu poleciłam Wam to miejsce na Instagramie i na Snapchacie. Ale powracając do tematu, kiedy już znalazłam restaurację, wybrałam się do niej osobiście na spotkanie z menedżerkami tego miejsca, żeby omówić swoją wizję tego przyjęcia, czyli po prostu przekazałam menedżerkom swoje oczekiwania względem tej imprezy. Już wtedy wiedziałam, że to będą same kobiety, że będzie nas maksymalnie 15. Chciałam bardzo, żeby to było przyjęcie eleganckie, ale tak jak powiedziałam, bez zadęcia. I na tym spotkaniu też jakby wstępnie zaczęłyśmy ustalać menu. Mi bardzo zależało na tym, żeby to nie była kolacja jakaś taka uroczysta, tylko spotkanie w luźniejszej atmosferze, w związku z czym zdecydowałyśmy się na stworzenie menu oscylującego wokół przystawek i drinków. I po tym spotkaniu kilka dni później otrzymałam od menedżerki Lazy Dog, pani Katarzyny Sadło, właśnie taką propozycję menu. I pozwólcie, że ja nie będę Wam tutaj dokładnie opisywać, co się w tym menu znalazło. Powiem tylko tyle, że wszystkie pozycje szczegółowo opisane znajdziecie na moim blogu we wpisie dotyczącym mojej imprezy urodzinowej. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to menu wyglądało dokładnie, to odsyłam Was do tego wpisu. Link znajdziecie na dole pod filmikiem. Kolejną rzeczą, jaką musiałam zorganizować, był tort urodzinowy i w restauracji Lazy Dog poradzono mi, żebym zamówiła go w jakiejś sprawdzonej cukierni. I tutaj pojawił się pewien problem, ponieważ ja nie miałam żadnej sprawdzonej cukierni, więc co zrobiłam? Postanowiłam zapytać Was o opinię na Snapchacie. Przypominam, że mój nick to Olfaktoria. I też zapytałam o zdanie moich znajomych. Zebrałam Wasze rekomendacje i posprawdzałam te miejsca i wszystko było z nimi w porządku, tylko że zauważyłam, że te cukiernie, które mi poleciłyście, nie robiły tortów, które wyglądały tak, jak ja tego oczekiwałam, ponieważ mi zależało na tym, żeby mój tort był nie tylko pyszny, ale również, żeby pięknie wyglądał. I ja miałam bardzo wiele różnych pomysłów na moje torty, począwszy od umieszczenia na nim jakichś liczb, poprzez szpilki, a skończywszy na flakonach perfum. Także zależało mi na tym, żeby ten tort był ozdobny i bardzo ładnie wyglądał. I żadna niestety z tych cukierni, które polecili mi znajomi i które poleciliście mi Wy na Snapchacie, się pod tym kątem nie sprawdziła. I wtedy postanowiłam znaleźć cukiernię na własną rękę. Przypomniało mi się, że kiedyś na Instagramie wokalistki Mariny widziałam zdjęcie z jej przyjęcia urodzinowego, które przedstawiało candy bar i ono mi się bardzo podobało, więc co zrobiłam? Udałam się na Instagram Mariny, odszukałam to zdjęcie i znalazłam galerię słodkości.
warszawską cukiernię z ponad 50-letnią tradycją. Następnie udałam się na fanpage Galerii Słodkości, sprawdziłam zdjęcia na Instagramie i stwierdziłam, że to jest dokładnie to, czego ja szukam. Ale pojawił się kolejny problem. Jak już znalazłam tę cukiernię, to musiałam się ostatecznie zdecydować na to, jak ma wyglądać mój tort. Żeby to zrobić, musiałam przejrzeć kilkaset różnych zdjęć tortów w internecie, aż w końcu wybrałam kilka takich, które mi się spodobały i wysłałam je jako inspiracja Karolinie Kotyńskiej z Galerii Słodkości. I później wspólnie z nią podjęłyśmy decyzję, jak ten tort ostatecznie ma wyglądać, a zależało mi na tym, żeby po pierwsze był on biały, wpisujący się w stylistykę wnętrza i też kolorystykę mojego przyjęcia, która została zaplanowana na kolor liliowo-kremowy. Bardzo chciałam też, żeby ten tort był elegancki i miał kobiecy motyw. Ostatecznie zdecydowałam się na płatki kwiatów. Ale to nie wszystko. Ponieważ jak już się zdecydowałam, jak ma wyglądać ten mój tort, to pojawił się jeszcze jeden problem, a mianowicie taki, że należało wybrać jego smak. Do dyspozycji miałam ich około chyba 10, także chwilę mi zajęło zdecydowanie, który z nich wybrać, także widzicie same problemy z tym tortem, ale efekt finalny był naprawdę fantastyczny. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał ten tort, to odsyłam Was oczywiście na mojego bloga. Bardzo chciałam, żeby na moim przyjęciu urodzinowym były balony, złote balony, a jakże. Już chyba nie wypada mi powtarzać po raz setny, że ze względu na moje nazwisko, co zawsze mówię pół żartem, pół serio i mam nadzieję, że to rozumiecie, bo ja sobie lubię żartować, także miejcie to na uwadze. Także chciałam bardzo, żeby na moim przyjęciu były balony w kształcie 30 i to są te, które widzicie z tyłu, oraz w kształcie serc i gwiazd. I dzięki Basi, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, dowiedziałam się, że istnieje taki ktoś jak Pan B, który ma takie balony w swoim asortymencie i właśnie właściciel strony Pan B, Bartłomiej Zygmuntowski, zaopatrzył mnie w te przepiękne złote balony i zawiózł je na moje przyjęcie przed jego rozpoczęciem. Kolejną rzeczą na mojej liście był wybór odpowiedniego klubu i dokonanie w nim rezerwacji. I powiem Wam szczerze, że na dzień dzisiejszy w Warszawie nie ma takiego klubu, który by mi w 100% odpowiadał, ale jest kilka takich, które uważam za godne polecenia i nawet zrobiłam na ten temat wpis na blogu. On nosi tytuł 5 najlepszych klubów w Warszawie. Jeśli go jeszcze nie czytaliście, to zachęcam do lektury. Link znajdziecie pod spodem. I właśnie spośród tych 5 klubów wybrałam sobie jeden, w którym początkowo chciałam zorganizować swoją imprezę urodzinową, ale w związku z problemami komunikacyjnymi ostatecznie zrezygnowałam z tego miejsca i zdecydowałam się na klub Level 27. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności kilka dni wcześniej, zanim właśnie chciałam dokonać rezerwacji w tym klubie, menedżerką tego miejsca została moja dobra znajoma Marta, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, z którą pracowałyśmy razem kiedyś dawno temu jako kelnerki. Ja zresztą napisałam tekst na temat tej pracy, także jeśli macie ochotę, to odsyłam Was na bloga. Link do tego tekstu znajdziecie na dole. I Marta, za której pomoc bardzo dziękuję, sprawiła, że w ciągu niecałej doby zorganizowano mi wszystko to, co chciałam. Także kolejną pozycję, czyli klub, mogłam ze swojej listy wykreślić. W związku z tym, że chciałam upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie, jakim niewątpliwie były moje 30 urodziny, postanowiłam wynająć fotografa. Sama również wiedziałam, że będę robić zdjęcia, ale tylko takie, które ukażą się w mediach społecznościowych, a bardzo zależało mi na tym, żeby mieć zdjęcia profesjonalne. Udałam się więc do mojego znajomego Krzyśka, który zrobił mi świetne jakościowo zdjęcia do kampanii perfum mark Jacobs Daisy Dream. Jeśli ich nie widzieliście, to w wolnej chwili sobie zajrzyjcie. Link do wpisu z tymi zdjęciami znajdziecie na dole. I zapytałam Krzyśka o to, czy mógłby pojawić się na mojej imprezie i zrobić dla mnie takie zdjęcia. Niestety nie mógł, ale polecił mi innego profesjonalistę. Pamiętam, że powiedział tak: Darek jest najlepszy.
Więc jak Krzysiek mi powiedział, że Darek jest najlepszy, to od razu się skontaktowałam z Krzyśkiem, umówiłam na termin i Krzysiek, którego również z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, pojawił się na moich urodzinach, spędził z nami kilka godzin i wykonał kilkaset świetnych jakościowo zdjęć, z których mnóstwo znalazło się w fotorelacji z moich urodzin na moim blogu. W międzyczasie utworzyłam specjalne wydarzenie na Facebooku, do którego zaprosiłam wszystkie dziewczyny, jakie miały pojawić się na moim przyjęciu. Wyszłam z założenia, że nie będę robić jakichś specjalnych zaproszeń i ich wysyłać, ponieważ mamy Facebooka i to jest narzędzie bardzo wygodne, skuteczne i umożliwiające szybki przepływ informacji. I właśnie w tym wydarzeniu też zamieszczałam różne zmiany związane z przyjęciem, jak na przykład przestawienie godziny jej rozpoczęcia z 20 na 21, co miało związek z limuzyną, ponieważ w pewnym momencie bardzo poważnie rozważałam wynajęcie limuzyny. Tak, wiem, że to jest pretensjonalne, ale właśnie dlatego, że takie jest, postanowiłam zapytać o zdanie dziewczyn z wydarzenia i wskutek tego, że większość stwierdziła, że woli siedzieć dłużej w restauracji, aniżeli jeździć na przykład sobie godzinę po mieście limuzyną, postanowiłam z tej limuzyny zrezygnować i w rezultacie też przesunęłam godzinę rozpoczęcia imprezy. Także polecam tworzenie wydarzeń zamiast wysyłania tradycyjnych zaproszeń, ponieważ taka metoda jest po prostu najwygodniejsza. Ostatnią, ale wcale nie najmniej istotną kwestią był mój wygląd. Musiałam zaplanować, jak chciałabym tego dnia wyglądać, a z racji tego, że jestem perfekcjonistką i zależało mi na tym, żeby wszystko idealnie do siebie pasowało. Wiedziałam też już, w jakiej kolorystyce będzie moje przyjęcie. Wiedziałam, że będę miała złote balony, biały tort, więc wymyśliłam sobie taki strój, który będzie do tego wszystkiego pasował kolorystycznie. I tak naprawdę budowę tego całego outfitu urodzinowego rozpoczęłam od zakupu złotych szpilek. I wokół tych złotych szpilek zbudowałam sobie właśnie cały swój ubiór. Jak już pewnie wiecie, zdecydowałam się w tym dniu założyć spodnie wyjątkowo, a de facto kostium. A to dlatego, że spodziewałam się, że to będzie duże zaskoczenie dla wszystkich i tak też się stało. I w ramach ciekawostki powiem Wam, że ten mój urodzinowy outfit cieszy się największą popularnością ze wszystkich, jakie do tej pory opublikowałam w mediach społecznościowych, co mnie bardzo cieszy i jest dla mnie czymś bardzo miłym. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego kostiumu, to gorąco zachęcam Was do przejrzenia mojego Instagrama. Wydaje mi się też, powiedzcie mi, czy to dobry pomysł, że dobrze by było, gdybym zrobiła odrębny wpis z tą stylizacją. Ona była uzupełniona o czerwone paznokcie, hybrydy, które zrobiłam z Waszego polecenia. Bardzo Wam dziękuję, jestem bardzo zadowolona. Mam je już tydzień i mają się bardzo dobrze. I oczywiście czerwone usta. Do tego wszystkiego wymyśliłam sobie fryzurę, czyli upięte włosy. I te włosy upięła mi Ania Mackiewicz z salonu Rotor, do którego chodzę od lat. I ta fryzura również bardzo Wam przypadła do gustu. Jej zdjęcia również znajdziecie na blogu, także jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam do lektury. Wszystkie moje przygotowania do imprezy, a także przebieg mojego przyjęcia relacjonowałam na bieżąco na Snapchacie. Także jeżeli jeszcze mnie w tym miejscu nie obserwujecie, to gorąco Was do tego zachęcam, dlatego że Snapchat jest dla mnie pewną formą vlogowania. Ja nie robię vlogów na YouTubie, ale codziennie mówię coś do Was na Snapchacie. Także wszystkie osoby, które mnie tam obserwowały, wiedziały mnóstwo takich rzeczy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, a które były bezpośrednio związane właśnie z przygotowaniami mojej imprezy. I powiem Wam, że to wszystko razem zajęło mi około miesiąca, przy czym intensyfikacja tych działań przygotowawczych nastąpiła na tydzień przed rozpoczęciem imprezy. Ja się bardzo tym wszystkim stresowałam, dlatego że bardzo zależało mi na tym, żeby wszystko wyszło idealnie, jak na perfekcjonistkę przystało. I ja też jestem taka, że jeżeli zobowiązuję się do tego, że coś zorganizuję, to chcę, żeby to było na najwyższym poziomie. I
O dziwo, w tym konkretnym przypadku udało mi się zrobić wszystko tak, że byłam z siebie nawet zadowolona. Także na swoje przyjęcie szłam spokojna, co nie miało miejsca w przypadku, kiedy robiłam domówki. Niestety w dniu imprezy dwie osoby zrezygnowały z uczestnictwa w niej. I jakby ja, mając rezerwację na 15 osób, postanowiłam po prostu zaprosić dwie inne znajome i dlatego też polecam Wam stworzenie sobie takiej większej listy osób, ponieważ zawsze zdarzą się takie, które wykruszą się gdzieś tam po drodze, oraz takie, które zrezygnują w dniu imprezy. I to jest w zasadzie najgorsze, co Wam się może przytrafić, czyli osoby rezygnujące z przyjęcia w dniu imprezy, chociaż nie jest jeszcze jednak gorsza rzecz. Najgorsze są osoby, które rezygnują i Wam o tym nie mówią, czyli na przykład potwierdziły swoje przyjście, a potem się okazuje, że wcale się na przyjęciu nie pojawiły. Jeżeli chodzi o samą imprezę, to tak jak powiedziałam, ona została przesunięta z 20 na 21 i odbyła się w restauracji Lazy Dog. Natomiast ja tam pojawiłam się godzinę wcześniej po to, żeby powiedzieć Darkowi, czego od niego oczekuję, jakie on powinien robić zdjęcia, jakie ujęcia mnie interesują, więc godzinę spędziliśmy na robieniu zdjęć na miejscu, jeszcze zanim pojawili się goście. Wszystkie gwiazdy zjawiły się o 22. Większość dziewczyn się spóźniła, to jest normalne, ja nie mam w ogóle o to pretensji, ja też się zawsze spóźniam. Także o 22 mogłyśmy w końcu napić się szampana i około północy zjadłyśmy tort, a następnie z godzinnym opóźnieniem udałyśmy się do klubu, gdzie bawiłyśmy się do rana, także tak pokrótce to wyglądało. Natomiast jeżeli chcielibyście poznać szczegóły związane z tą imprezą, to odsyłam Was na mojego bloga do wpisu z fotorelacją z moich urodzin, ponieważ tam znajdziecie mnóstwo zdjęć, które idealnie obrazują to, co się działo w trakcie mojego przyjęcia urodzinowego. Na zakończenie przygotowałam dla Was kilka wskazówek, które mogą okazać się przydatne dla tych z Was, którzy dopiero planują zorganizować swoje przyjęcie urodzinowe. I chciałabym zacząć od tego, żeby planować z wyprzedzeniem. Tak jak Wam powiedziałam, zorganizowanie mojego przyjęcia zajęło około miesiąca. Tyle mniej więcej powinno wystarczyć, żeby zrobić listę gości, zaprosić ich na swoje urodziny, żeby dokonać rezerwacji w restauracji, w klubie i w hotelach. Kolejna ważna kwestia to to, żeby planować. Najlepiej ustalić sobie plan działania, wypisać punkty i następnie sukcesywnie je z listy wykreślać. Ponieważ im więcej zaplanujemy, tym bardziej będziemy później zadowoleni. Planowanie to jest tak naprawdę połowa sukcesu. I teraz bazując na własnych doświadczeniach mogę Wam powiedzieć, że ja popełniłam ten błąd, że na przykład za późno zgłosiłam się do pana B od balonów, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby na urodzinach mieć złote gwiazdy i złote serca, a niestety w momencie, kiedy zgłosiłam się po te balony, dostępne były tylko serca i gwiazd już nie udało się zorganizować, więc otrzymałam takie złote balony okrągłe. Żałuję do tej pory, bo wolałabym mieć gwiazdy, no ale właśnie to jest konsekwencją tego, że za późno się po prostu odezwałam w sprawie tych balonów. Kolejna ważna kwestia to ustalenie budżetu. Bardzo ważne, żebyście na samym początku powiedzieli sobie, ile mniej więcej pieniędzy możecie przeznaczyć na takie przyjęcie, na czym ewentualnie możecie zaoszczędzić. I też, żebyście pamiętali o tym, żeby do tych kosztów doliczyć serwis, który wynosi standardowo 10%. Także jeżeli chodzi o mnie, to jakby całe to moje przyjęcie urodzinowe wraz z wyglądem, bo to też kosztowało, wyniosło około 10 000 złotych. Wszystkie osoby zainteresowane tym, co dokładnie i ile kosztowało, odsyłam na swojego bloga. Ja tam zrobiłam dla Was specjalną tabelę, która ułatwi Wam, że tak powiem, orientację w tej materii. Polecam Wam również tak zwaną wizualizację. O co chodzi?
o to, żebyście na przykład, tak jak było u mnie, w momencie, kiedy szukacie jakiegoś tortu, żebyście sobie znaleźli taki, który Wam się podoba i następnie podesłali go jako inspirację. Oraz żebyście na przykład, jeżeli chcecie, żeby Wasz stół w restauracji wyglądał w określony sposób, to też żebyście znaleźli zdjęcia i podesłali je menedżerom danej restauracji jako inspirację. I ja akurat tego nie zrobiłam i to się obróciło trochę przeciwko mnie, ponieważ w momencie, kiedy menedżerka Lazy Dog opisała mi sposób wystroju moich stołów, ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażałam niż to, jak to wyglądało w rzeczywistości. To znaczy, to było bardzo ładne i mi się podobało, ale moje wyobrażenia były nieco inne niż wyobrażenia menedżerki. I to warto, żebyście mieli na uwadze, planując takie przyjęcie. Warto również pytać i prosić o rekomendacje Waszych znajomych, czy też osoby, którym ufacie, odnośnie godnych polecenia miejsc i osób do współpracy przy organizowaniu takiego przyjęcia, ponieważ profesjonaliści, będę to powtarzać, są na wagę złota. Więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby Wasze urodziny wypadły dokładnie tak, jak chcecie, to korzystajcie tylko ze sprawdzonych usług, miejsc i osób. I ostatnia rzecz, podziękowania. To może się wydawać oczywiste, ale warto o tym wspomnieć, czyli po zakończeniu imprezy warto, żebyście podziękowali uczestnikom takiego przyjęcia za to, że się na nim pojawili, że znaleźli dla Was czas i oczywiście za prezenty. Zasady savoir vivre nakazują też, żeby zapytać, czy wszystko było w porządku bezpośrednio po powrocie do domu. Ja tego nie zrobiłam, także wychodzi na to, że jestem niewychowana. No i oczywiście żartuję sobie teraz, ale tak głoszą zasady savoir vivre, także jeżeli chcecie zachowywać się zgodnie z nimi, to polecam również takie właśnie rozwiązanie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona ze swojej imprezy urodzinowej i też jestem z siebie dumna, że udało mi się to zorganizować, mimo że nie zajmuję się tym na co dzień. Oczywiście nie wyszło idealnie, natomiast było bardzo blisko ideału i z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim moim gwiazdom za to, że zjawiły się na moim przyjęciu urodzinowym i znalazły dla mnie czas. Oraz wszystkim tym osobom, dzięki którym moje przyjęcie mogło się odbyć. Ja wszystkie te osoby, ich imiona i nazwiska oraz firmy, w których pracują, wymieniłam na blogu, także pozwólcie, że tutaj nie będę się powtarzać. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że bardzo rzadko zdarza mi się w Polsce trafić na profesjonalistów. Ja o tym mówiłam już wielokrotnie i zawsze, kiedy trafię na profesjonalistę, to staram się go Wam polecić. I w tym przypadku było tak, że trafiłam na samych profesjonalistów. To są osoby, które ja z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Więc jeżeli szukacie świetnego fotografa, dobrej cukierni, restauracji czy menedżerki klubu, to odsyłam Was na mojego bloga. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał okaże się dla Was przydatny. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania z nimi związane, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób Wy spędziliście swoje 30 urodziny. Czy macie w zwyczaju spędzać je w domu, czy też wychodzicie gdzieś ze znajomymi? Może macie jakieś sprawdzone, polecane miejsca i osoby, z których usług inni mogliby skorzystać? Jeśli tak, to piszcie proszę na dole. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do wszystkich artykułów, o których wspominałam w trakcie trwania dzisiejszego filmu, ze szczególnym uwzględnieniem mojej fotorelacji z urodzin, dane firm i osób, dzięki którym moje przyjęcie mogło się odbyć, linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna, ze szczególnym uwzględnieniem Instagrama i Snapchata, oraz listę wszystkich kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeśli filmik Wam się podobał i jeśli uważacie, że jest przydatny. Póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!